Dlaczego powstała czwarta część filmu Bad Boys? Ponieważ trójka zarobiła aż tyle pieniądzurów, że producent Jerry Bruckheimer stwierdził, podoba mnie się to, kręcimy czwórkę. No oczywiście. I tak samo zresztą stwierdził przy okazji tegoż filmu, bo Will Smith zapytany w jednym z wywiadów, czy będzie piąta część, czy czujesz się na siłach? Tak, ale to tylko i wyłącznie zależy ode mnie i od ciebie, czyli od nas. Jeżeli pójdziemy na film, jeżeli ten film kupimy bilety i tak dalej, Jerry Bruckheimer dołożył, pewnie, że tak, ale zobaczymy, czy film rzeczywiście się sprzeda. Sprzedał się, bo w tym momencie przy budżecie $100 milionów już zarobił 130, więc no jeszcze się nie zwrócił, ale jest mu już naprawdę bardzo bliziutko. A fabuła? Nie potrzeba chyba tylko zarys. Mamy naszych dwóch ulubionych policjantów, no i okazuje się, że kapitan, który zginął w poprzedniej części, jednak był zamieszany w coś konkretnego, a raczej ktoś go w to wrabia. No i tutaj oczywiście trzeba, wiesz, nie wolno, nie ufamy nikomu i tak dalej, więc rzeczywiście jest hardkorowo. Powiem w ten sposób. Fabuła, jeżeli wymagasz tyle ciekawej fabuły, intrygującej, zaskakującej, nie. To sobie odpuść ten film. Rzeczywiście nie tędy droga, bo tak naprawdę po pierwszych chyba 5 czy 6 minutach, dobra, umówmy się, po pierwszych 10 minutach, bo mniej więcej w tym czasie pojawia się cała obsada. Widać dokładnie, wiadomo, kto będzie złolem, kto jest po prostu tym, który za tym wszystkim stoi. No niestety tak to rzeczywiście jest skomponowane. Nie jest to wyszukane, to jest... Gdyby ten film powstał, powiedzmy, w latach 80. czy 90., wiesz, wtedy, kiedy to Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme, Schwarzenegger, Seagal i tak dalej, te wszystkie filmy kopane, gdyby ten film powstał wtedy, no to rzeczywiście byłby mega hitem i bym z rozrzewnieniem mówił, a pamiętam jak w 92 na VHS-ie i tak dalej. Bo w ogóle jestem tak stary, że mam filmy Bad Boys 1 i 2 na VHS-ie, ale to już oczywiście rozmowa na całkowicie inny temat. Ale w tym momencie, w 2024 roku, wymagamy troszeczkę więcej. Nie tylko, że mamy film z cyklu Zabili go i uciekł, że jest szczelanka, no chcielibyśmy rzeczywiście też, żeby coś za tym szło. A fabularnie tutaj jest po prostu no, nierewelacyjnie. Tak się zastanawiałem właśnie, bo pojawia się tutaj syn Willa Smitha właściwie, no nie tyle Willa Smitha, co Mike'a, postaci granej przez niego. I ja tak oglądam, mówię, a co to za koleś, skąd on się wziął? I przypomniało mi się, no właściwie wyczytałem teraz, przygotowując się do tej recenzji w ciekawostkach na IMDb, że to jest syn z poprzedniego filmu. I tak w tym momencie mnie tknęło, no czyli tak naprawdę bez znajomości poprzedniego filmu, bo celowo, ja tak akurat przy okazji przy kontynuacjach tak robię, że nie oglądam poprzedniego filmu, żeby zobaczyć, czy daną część można obejrzeć bez znajomości. No i na pewno mi kilka rzeczy umknęło, bo dopiero po czasie dowiedziałem się, że aha, rzeczywiście ten syn i on jest bardzo umoczony, że tak powiem, w fabułę trzeciej części. No i rzeczywiście tak to jakoś było zrobione. Jak dla mnie bez znajomości poprzedniej części ten film dużo traci. Dobra, spokojnie 20-30% naprawdę traci, bo to, że ja się dowiedziałem po fakcie, że ten film jak najbardziej ma mnóstwo wspólnego, no siłą rzeczy oczywiście, ale że aż tak, no to, że nie pamiętałem, naprawdę nie pamiętałem, tym bardziej, że tamten film to był 4 bodajże lata temu. Ta część, czyli Bad Boys Ride or Die, miała być oczywiście już wcześniej, no ale niestety Will Smith, właściwie powinienem powiedzieć Will Plaskacz Smith, tak, o to się wszystko, że tak powiem, rozbiło wtedy w trakcie Oscarów, on, Chris Rock i w ogóle, ale producent stwierdził, nie, to na to nic nie wpłynęło, bo już w 2021 miał być film robiony. Tak, i biorąc pod uwagę, kiedy ostatnio widzieliśmy dobry film, kinowy film z Willem Smithem, no to rzeczywiście stwierdzili, że nie, robiliśmy cały czas i wszystko w porządku. No nieprawda, oczywiście musieli czekać. Zresztą chyba Will Smith odpokutowuje tutaj, bo wiele razy jest spoliczkowany przez swojego kolegę i partnera, oczywiście w tej roli Martin Lawrence, więc chyba no powiedzmy gdzieś tam w jakimś stopniu świat filmu, świat Hollywoodu, Hollywoodu wybacza Willowi Smithowi to, co rzeczywiście zrobił. Na pewno na wielką pochwałę, bo to jest coś pięknego, jak ten film jest technicznie zrobiony. Bo rzeczywiście nawet oglądałem takie filmiki no, poza oczywiście kamerą, spoza planu, gdzie było pokazane właśnie jak te wszystkie, no nie tyle wszystkie, ale kilka scen było kręconych, co nie?
I rzeczywiście jest taka jedna scena, tutaj ci nikogo nie zdradzę, gdzie no, nasi bohaterowie wpadają gdzieś do jakiegoś pomieszczenia i Will Smith właśnie ma broń. Słuchaj, no kolego. I chodziło o to, że to było i kamera się pojawia, a to jego twarz, to rzeczywiście mamy przeciwników. To był taki specjalnie właśnie fajny trik, zamontowany kamera na takim obrotowym, że tak powiem, stelażu. Świetnie, naprawdę. To trzeba przyznać, że technicznie film się bardzo dobrze ogląda. Naprawdę te wszelkiego rodzaju pościgi są wycyzelowane super świetnie. Na autostradzie te samochody, kiedy no, latają, że tak powiem, nad nami, obok nas, pod nami, gdzie się tylko da, a nasi główni bohaterowie uderzają, kopią z karata, z kung fu, z bazuki i z czego tylko się da. No to rzeczywiście jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze zrobione, więc technicznie chyba nie byłoby aspektu, w którym mógłbym powiedzieć, nie, rzeczywiście to mi się nie podobało. Nie, wydaje mi się, że akurat technicznie ten film się naprawdę bardzo sprawdza. No, tym bardziej, no nie czarujmy się, to nie jest film, to nie jest dramat. My chcemy, żeby była akcja, żeby były szybkie no, samochody, pościgi, dużo rzeczywiście, żeby się działo. A czy te nasze postacie, one będą dopracowane, czy nie? No, poprzednie części pokazały, że można, że będą dopracowane, że będzie ciekawie, bo pamiętam, że byłem zaskoczony bardzo trzecią częścią, że aż tak fajnie to wyszło. Tutaj akurat technicznie również bardzo dobrze wyszło. No i mówiłem już wcześniej o tym, czy będzie kontynuacja. Była ostatnio taka rozmowa, bo kilka tygodni temu wszedł film pod tytułem Furioza, oczywiście, tam saga Mad Maxa, no i poległ. Film poległ w kinach, w tym momencie już chyba 3. czy 4. tydzień jest i jeszcze nie odrobił budżetu, a wiadomo, że na to wszystko jeszcze składa się reklama, gdzie rzeczywiście tam wydają się bardzo często równowartość budżetu, więc tamten film poległ i była taka dysputa, czy kino się już skończyło, czy rzeczywiście nie ma już filmów, które potrafią zarobić na siebie na wielkie budżety. To nie było, no bo ja wiem, że przyzwyczailiśmy się do tego, że filmy są po 200, 300, 500 milionów budżetu. Furioza to bodajże, że było chyba 160, tutaj budżetu było 100. No i okazało się, że Bad Boys sobie poradzili jak najbardziej. Wiadomo, że teraz to troszkę się inaczej liczy, bo nie tylko już kino, no najważniejsze jest kino oczywiście, ale potem, kiedy oni powiedzmy sprzedadzą licencję i ten film się pojawi na Maxie, na Netflixie, Disneyu, czy z kim tam mają podpisaną umowę, to będzie chyba Paramount Plus, czyli Sky Showtime w Polsce, wydaje mi się, no ale wiadomo, różne terytoria, różnie te umowy są skonstruowane, no to będzie kontynuacja, tylko martwię się, przyznam, o Martina Lawrence'a, bo o ile Smith wygląda rewelacyjnie, po prostu widać, że facet dba, że ma czas, żeby pójść na siłownię i w ogóle te wszystkie suplementy, napić się Oshi reklamowanego przez Lewandowskiego czy coś tam, no to Martin Lawrence nie wygląda dobrze. I oczywiście nie chodzi mi tu o wagę, bo to jest jak najmniej mnie interesuje, ale nawet sam sposób, jaki on mówi, tak jakby troszeczkę seplenił, jakby przyciągał. Może to jakieś być choróbsko, mam nadzieję, że nie, bo życzę mu jak najlepiej, niech żyje 158 000 lat, byłoby super, ale obawiam się, że jego czas w kinie akcji może się powoli kończyć, wiesz, bo może być taka sytuacja, no nie każdy ma takie zdrowie jak Jackie Chan, Sylwek Stallone czy Jean-Claude Van Damme, żeby grać w filmach do setki, no ale rzeczywiście wydaje mi się, że Martin Lawrence chyba już, jak to się mówi, przeszedł już rzekę, że jest po tamtej stronie i już no, niekoniecznie wiele mu się może zostać. Domyślam się, że akurat przy okazji kolejnych części fabuła może pójść w troszeczkę inną stronę i nasi główni bohaterowie już nie będą pierwszoplanowymi postaciami, tylko gdzieś tam powiedzmy dołączeni będą jako drugoplanowe, a akurat fabuła przejdzie na, no nie powiem na kogo, bo to akurat bym zdradził zakończenie tego filmu, a jest ono w miarę dobre, ciekawe. To jest po prostu taki film, który daje tobie to, czego oczekujesz. Jak najbardziej. Tutaj nie ma jakichś rzeczywiście wolt, reżyser nie wykonuje nic takiego, ale rzeczywiście ten film można spokojnie sobie obejrzeć. Troszeczkę tak naprawdę postanowili puścić oko no może nie do mnie, bo akurat użytkownikiem TikToka co prawda jestem i tam się pojawiają różnego rodzaju rzeczy, ale głównie jest to skierowane do młodszych widzów, bo pojawia się Khaby Lame, czyli twórca, artysta, no można by w tym momencie rzec znany z TikToka, z tego, że tak to się robi. Pojawia się tutaj w tym filmie, no, tak samo zresztą
nagrali razem we trójkę kilka filmików promujących tenże film, właśnie one są na TikToku, możesz sobie chyba na stronie Kabiego, a także na stronie na pewno Bad Boysów zobaczyć. No i rzeczywiście, tylko tak dla mnie to wygląda tak chamsko, na siłę wepchane, tak wiesz, butem upchnięte gdzieś tam, dawaj, zmieści się. No nie tędy droga, naprawdę nie tędy droga. Ja wiem, że w momencie, kiedy była pierwsza część wyświetlana, no to tak, ja byłem młody i piękny, a teraz jestem tylko piękny i rzeczywiście mnóstwo tych dzieciaków, które no, oglądają filmiki na TikToku, nawet ich na świecie nie było, więc teraz trzeba skapitalizować również ten rynek i jest to jakiś pomysł oczywiście, tylko wydaje mi się, że nie tędy droga, naprawdę fajnie, w porządku, Khaby Lame, lubię go, rzeczywiście cenię, no ale tak, rzeczywiście są pewne inne aspekty, którymi trzeba byłoby się pokierować. I jeszcze tutaj mam ciekawostkę, pojawia się również Michael Bay, znany skądinąd producent, reżyser głównie kina, no wiadomo, Bad Boys, co tam jeszcze było, chociażby Transformery i 100 000 różnych innych akcyjniaków, które są, także on tutaj się też pojawia, też może, jeżeli masz wprawne oko, możesz go zobaczyć, możesz go ustrzelić, no bo oczywiście pojawia się jako kierowca między innymi, wkurzony i kilka innych, dobra, nie będę zdradzał, może go wyłapiesz. W każdym razie Bad Boys 4 Ride or Die, tak, jak najbardziej mogę polecić, nie jest to kino wybitne, nawet w skali no, tej kwadrologii, jaką teraz są Bad Boysi. Nie wydaje mi się, żeby to była najlepsza część, chyba rzeczywiście najsłabsza, ale spokojnie można obejrzeć, wiesz, w piątek po całym tygodniu pracy, szkoły, nieważne, uniwerku, masz ochotę się zrelaksować, włączasz, to jest idealny popcorniak, zabili go i uciekł, a 2 godziny później zastanawiasz się, ale o co w tym filmie chodziło? No dokładnie, a jeżeli nie wiesz, o co chodziło, jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej rzeczy, to na tej liście jest mnóstwo, tak jak najbardziej, mnóstwo recenzji filmów akcji.